Cześć! Witam Was po krótkiej przerwie, tym razem już w zimowej aurze. No i jak widać, na nieco zmrożonej płycie fundamentowej trwają przygotowania. Przygotowania do ścian montowania. No to zapraszam. Ten czarny pasek to folia izolacyjna. Na niej zostaną posadowione wszystkie ściany. Jej rozmieszczenie sugeruje już, jak będzie wyglądał układ pomieszczeń. Pomieszczeń na parterze. Tu na przykład będzie wejście do budynku, przedpokój i schody na drugą kondygnację. Tak to wygląda z bliska. Na razie jest to czyściutkie, ale za chwilę trzeba będzie to upaprać zaprawą. Jeszcze ostatnie docięcie prętów zbrojeniowych, które trzeba dociąć tak, aby idealnie pasowały do prefabrykowanej ściany. W sumie to nie jestem pewien, czy kiedykolwiek już wspominałem, w jakiej technologii zostaną, czy też zostały już wykonane te ściany. Otóż ściany są z keramzytobetonu. Woda z mojego Mausera już czeka, ale nie obyło się bez problemów, ponieważ zamarzła, a jakżeby inaczej, ale podgrzaliśmy ją palnikiem. Zaraz powędruję do betoniarki. A tutaj projekt rozmieszczenia ścian. Jest także widoczek 3D, który sugeruje, jak będzie wyglądał budynek, a właściwie parterowa część tego budynku. No bo później jeszcze jest oczywiście druga kondygnacja, która będzie wykonana w całości z drewna. Będzie to właściwie takie poddasze użytkowe. Beton na płycie fundamentowej jest jeszcze częściowo zmrożony, ale uwierzcie mi, jeszcze 2 dni temu był tutaj taki 3 cm lód. Trzeba było go rozbić. Płyta już przygotowana, a my czekamy na pierwszy pojazd, który tutaj zaraz, a właściwie teraz podjeżdża. Dźwig, dla którego przygotowaliśmy specjalne stanowisko. Zaraz zobaczymy, jak się tutaj usadowi. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że będzie on o wiele większy. Wyobraźcie sobie, że jakiś czas temu zarządca drogi, który odśnieżał tą drogę, właśnie w tym miejscu, gdzie teraz stoi ten dźwig, postanowił usypać taką kupę śniegu. W tej chwili jest tam lód, no i oczywiście nasz samochód ma problemy, żeby tutaj wjechać w to miejsce, które jest przygotowane specjalnie dla niego. Może ta druga próba będzie udana. Zobaczymy. No i ślizga się niestety. Czy będzie potrzebna trzecia próba? Chyba tak. Jeśli teraz się nie uda, chyba będzie trzeba tam nasypać jakiegoś piachu, żeby koła tego dźwigu się nie ślizgały. Na szczęście mam tam usypaną kupę piasku, która była mi potrzebna do wcześniejszego etapu. No ale może teraz się jednak uda. No patrz, nie wyjedzie. Nie wyjedzie, masakra. A to przecież nie jest żadna stroma górka. Udało się dopiero za 6. razem, kiedy posypaliśmy ten oblodzony teren. No dobrze, dźwig teoretycznie jest na miejscu. Tutaj ma tą łapę, którą będzie wysuwał w miejsce, które również zostało przygotowane specjalnie właśnie na tą łapę. Kierowca wysiada, patrzy i stwierdził, że tak to jednak nie będzie. Stwierdził, że pojazd da się spokojnie usadowić tuż przy płycie fundamentowej na tym
podjeździe, który będzie w przyszłości garażem. Wyobraźcie sobie, że cała praca, którą wykonaliśmy, aby przygotować podjazd pod ten dźwig, poszła na marne. Ten teren utwardzony okazał się zupełnie nieprzydatny, ponieważ samochód mógł spokojnie zaparkować tuż przy płycie. No i zaparkował. Tutaj spokojnie mógł sobie rozłożyć wszystkie łapy, no i stwierdził również, że tak jest o wiele wygodniej. Tak to wygląda z tyłu. Spokojnie może sobie operować między drogą a płytą fundamentową, przenosząc prefabrykowane elementy ścian nad drutami telekomunikacji, które są tutaj. Jest to dosyć spora odległość, ale stwierdził, że da radę. Czekamy już tylko na ściany. Tymczasem pokażę Wam, jakiego betonu używa się do takich prac. Jest to beton B25, który wsypujemy do betoniarki, dolewamy wody, dodajemy takiego specjalnego preparatu, który umożliwia pracę w ujemnych temperaturach. No i wreszcie na budowę dotarły ściany. No może nie na samą budowę, ale na jezdnię, tuż przy budowie, ponieważ ten tir zaparkuje sobie tutaj właśnie przy tej drodze, gdzie potem będzie mógł obsługiwać go swobodnie dźwig. Trzeba było tą operację skoordynować z Miejskim Zakładem Komunikacji, ponieważ tutaj kursują autobusy dosyć szerokie, no i trzeba było poprosić, aby na czas, kiedy będzie pracował dźwig, przyjechały troszkę węższe autobusy, na co na szczęście zgodzili się. No dobrze, no to samochód już zaparkował w tym miejscu, z którego dźwig będzie pobierał ściany. Tutaj już wysunięte ramię, a jak to się wszystko potoczy, pokażę Wam w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!